Witajcie moi drodzy. Za chwilę jadę do Akademii Semilaka Rafała Maślaka, a w związku z tym, że jestem już gotowa, postanowiłam opowiedzieć Wam, co mam na sobie. Przede wszystkim żakiet włoskiej marki Chaos, który posiada tutaj, jak widzicie, dwie kieszenie. Jest w kolorze czarno-biało-beżowym i ma tutaj takie drobne też cekiny srebrne, także bardzo ładnie się mieni. Pod spodem, pod tym żakietem mam jedwabną bluzkę na ramionczkach, cienkich ramionczkach marki La Perla, którą Wam pokazywałam w holu z bielizną. I mam jeszcze białe spodnie polskiej marki Pretty One. I do tego założyłam jeszcze jedne ze swoich ukochanych szpilek Louboutin, tych z ćwiekami w kolorze srebrnym, ponieważ uważam, że idealnie pasują do tego żakietu. Także tak prezentuje się mój dzisiejszy outfit. Dajcie mi proszę znać, czy Wam się podoba, a ja tymczasem jadę do Akademii. Dzisiaj wyjątkowo przyszłam do Akademii Semilaka z jeszcze starym manicure hybrydowym, ponieważ wyjątkowo nie zdążyłam go usunąć. Ale myślę, że to jest idealna okazja ku temu, żeby pani Ania, która dzisiaj będzie mi robić nowy manicure, powiedziała Wam, jak zrobić to najlepiej i najszybciej, żeby przy tym nie uszkodzić oczywiście płytki. Najważniejsze, że przed momentem, kiedy zaczniemy ściągać manicure hybrydowy, musimy zmatowić top. To pozwoli nam na to, by preparat, którym ściągamy, czy jest to remover, czy jest to aceton, wpłynął mocniej w lakier hybrydowy i tym samym ułatwi nam jego usunięcie. Czyli to jest taki pierwszy krok. Tak. Oczywiście, jeśli mamy bardzo grubą warstwę lakieru hybrydowego, ja również zalecam, żeby troszeczkę ścienić tą warstwę, aby środek, czy aceton, czy remover jak najkrócej miały styczność z naszą płytką. Pani Ania skróciła mi trochę paznokcie i przy okazji chciałam Wam powiedzieć, jaki mają one kształt, ponieważ regularnie o to pytacie. Otóż są to, moje drogie panie, migdałki, także jeśli podoba Wam się kształt moich paznokci, to teraz już będziecie wiedzieć, co macie mówić, jeśli chciałybyście mieć podobne. Niedawno w sprzedaży ukazała się mini kolekcja 3 lakierów hybrydowych do paznokci o nazwie All in My Hands. I są to lakiery pastelowe, jasny niebieski, jasny różowy oraz jasny fiolet. Tak wyglądają na próbnikach i one się wyróżniają na tle innych opakowaniami, ponieważ każdy z tych 3 lakierów
ma tutaj skrzydełka i co ciekawe, jest to też taka kolekcja, której zakup wspiera uczennice szkół kosmetycznych. Ze sprzedaży każdej buteleczki lakieru z tej kolekcji 4 zł przekazuje się na rzecz początkujących kosmetyczek. Także myślę, że wybiorę sobie właśnie któryś kolor z tej kolekcji. Tym razem, podobnie jak ostatnio, zdecydowałam się na to, żeby wybrać 2 kolory. Także ostatecznie na moich paznokciach znalazł się jasny fiolet oraz jasny róż. I postanowiłam też zaszaleć, także dzisiaj zrobimy z panią Anią jakiś wzorek. Już tutaj pani Ania się do tego przygotowuje i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał efekt finalny. Paznokcie gotowe. Pani Ania zrobiła mi taki bardzo subtelny wzorek na paznokciach, który przypadł mi do gustu. Dajcie mi proszę znać, jak wam się podoba ten mój nowy manikir hybrydowy. A teraz powiem wam jeszcze, jakie produkty zostały użyte do wykonania tego manikuru. Primer, baza Semilaka, 2 lakiery z tej nowej kolekcji All in My Hands, czyli jasny fiolet oraz jasny róż. Semilak Top No Wipe. Do wykonania zdobienia pani Ania użyła pasty White Cream Art, którą to zmieszała z Semi Hardy White na tym właśnie art holderze. I przypomniało mi się, że ja sobie też go muszę zamówić, ponieważ go nie posiadam, a on jest świetny do mieszania różnych kolorów albo właśnie do przygotowywania sobie produktu właśnie do robienia zdobień. Oczywiście były tutaj też potrzebne pędzelki. Numerki 2 i 3 są takie cienkie, że chyba nie będzie tego widać w kamerze. I jeszcze sonda do robienia kropeczek. Numer 01 i na samym końcu oczywiście moja ulubiona ananasowa oliwka do paznokci. Wszystkie te produkty jak zwykle opiszę wam pod filmem i podam linki do sklepu Semilaka. I teraz jeszcze korzystając z okazji chciałabym wam wspomnieć o tym, jaką mam dzisiaj biżuterię, bo na pewno będziecie pytać. Zawsze pytacie, kiedy mam te pierścionki na palcach i ten pierścionek pochodzi ze sklepu Apart. Natomiast na mojej drugiej dłoni 2 pozostałe pierścionki pochodzą znowu, jeden ze sklepu Apart, a drugi z Kruka. I powiem wam, że ja je bardzo lubię, ponieważ one pasują do bardzo wielu rzeczy. Także polecam taką kolorystykę i też te firmy Kruk i Apart, bardzo je lubię. Postaram się wam znaleźć podobne, ponieważ spodziewam się, że tych samych już nie ma w sprzedaży. I oczywiście muszę podziękować pani Ani, która tak właśnie wygląda, a która dzisiaj mi zrobiła manikir hybrydowy i muszę wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zszokowana, ponieważ pani Ania się w ogóle nie stresowała. Absolutnie. A bardzo często osoby, które występują ze mną w filmach się stresują, także pani Ania naprawdę... Cała przyjemność po mojej stronie. Szacunek duży dla pani. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również. I udaję się dalej. Do zobaczenia.
Dotarłam właśnie do restauracji Na Lato, czyli ulubionej restauracji Karola, którego tutaj widzicie. Słuchaj, moi widzowie ostatnio stwierdzili, że jesteś bardzo specyficzną osobą. Co ty na to? A co to znaczy? Słuchajcie, osobą, która się tutaj śmieje jest Oliwier, którego za chwilę wam pokażę, ale po prostu nie zmieściliśmy się wszyscy w kamerze, więc musiałam to jakoś podzielić. Natomiast Karol z Oliwierem spóźnili się tutaj aż 20 minut. Czy masz coś na swoją obronę? Jestem tak zaskoczony, że nie wiem zupełnie co powiedzieć. Także słuchajcie, Poza Karol... tym, że dlaczego przyszliśmy tutaj? Do miejsca, gdzie się poznaliśmy. Przecież tu się poznaliśmy? No, tu mnie podrywałaś. I mówiłeś to w ostatnim vlogu. Że Powtarzam jeszcze raz, żeby ludzie wiedzieli, gdzie jesteśmy. Karol jest monotematyczny. W każdym razie, zobaczcie. Chciałam wam pokazać na przykładzie Karola, że to nie jest tak, że ktoś ubiera klasycznie i elegancko, tak jak Karol. Jest też gentlemanem, ponieważ się spóźniasz. I ile się Także spóźniłem? 20 minut już mówiłam. Także liczę teraz, że się jakoś tutaj zrewanżujesz. W każdym razie Dostaniemy 20 minut dłużej. Zapłacę za tą zapłacić za tą herbatę i danie, które zamówiłem. No i właśnie jeszcze jedna rzecz, Teraz już jestem słuchajcie. gentlemanem? Jeszcze nie, bo jeszcze nie zapłaciłeś. Także słuchajcie, śmiejemy się tutaj, ale umówiliśmy się na lunch i oczywiście ja tylko będę jadła, a wy nie. Bo starczyło tylko na jedną osobę. Także jest budżet tylko na jedną osobę, czyli na mnie, wykorzystam go w całości. W każdym razie będziemy sobie tutaj teraz rozmawiać, a później jeszcze do was odezwę się z Oliwierem, bo widzę, że ma dzisiaj dużo do powiedzenia. Minęła już godzina i przemieściłam się na drugą stronę stołu, żeby porozmawiać z Oliwierem, którego już poznaliście w jednym z moich vlogów. Przywitaj się, Oliwier. Cześć. Nie bądź taki niegrzeczny. Cześć, tak, faktycznie Dorota skacze z jednej strony stołu na drugą w myśl speed datingu, o którym rozmawialiśmy ostatnio. Dokładnie. I wyczerpała już czas z Karolem, więc przyszła kolej na mnie. Ja chciałam jeszcze wspomnieć, albo przypomnieć raczej, że Oliwier z Karolem się przyjaźnią. Jak długo? 14 lat? 15? 15 lat, słuchajcie. Także niesamowicie długo. Nie wiem, ja w ogóle nie mam takich znajomych właśnie, których znam aż tyle lat i cały czas utrzymuję z nimi kontakt, także gratuluję. Ciekawe czemu? O, to dobre pytanie. To było naprawdę dobre, słuchajcie. No pewnie dlatego, że mnie nikt nie lubi, no. Dlaczego? Żeby inaczej. Nie, niemożliwe. Nie. Wiecie Na pewno co? z nimi coś jest nie tak. A tak, no na pewno z tym skoro nie mamy trzyma. kontaktu. Muszę wam powiedzieć, że Oliwier ma dzisiaj fantastyczne, rzucające się w oczy skarpetki. Musicie je po prostu zobaczyć. Kolorowe kropki. Dawno nie widziałam takich skarpetek, także to jest moim zdaniem hit. Polecam. Ale zanim pokażę wam skarpetki, to będziemy się skupiać znowu na jedzeniu, bo Oliwier stwierdził, że jednak coś zje. Tak, Także czekamy na twoją potrawę. tak, czekamy na dorsze. I znowu będziemy sobie rozmawiać, a ja chyba coś jednak sobie jeszcze zamówię, bo jestem głodna. Dorsze. Tak, miałam takie przyzwisko, Dorsze. Także Dorsze zamówi Dorsze. Dokładnie. Powrót do korzeni. Okej. Dorota, bardzo dziękujemy, że nam postawiłaś obiad pod wieczorem, kawę i herbatę. Proszę Tak, bardzo. i propozycja śniadania. Znowu z tym śniadaniem. To mi umknęło. Bo to jest najważniejsze, to bo było się jak skierowane. ciągnie. Ciągle jedno i to samo, ale tutaj macie dowód na to, że rzeczywiście mam tutaj zarówno Karola, jak i Oliwiera, także wy wiecie, że ja bardzo lubię towarzystwo mężczyzn. W zasadzie... Prawników. I prawników, właśnie, bardzo dobrze. Dziękuję, że o tym Masz wspomniałeś. A tak, no przecież Oliwier też skończył prawo. Tak. Zapomniałam wam o tym powiedzieć. Także mam tutaj dwóch prawników. Nie zadzierajcie ze mną, proszę, ponieważ w takim przypadku któryś z tych panów na pewno mi pomoże, tak? Tak, Z jesteś odpowiednią bezpieczna. opłatą jak najbardziej. Zwłaszcza, że stawiasz obiad. Wiadomo, w każdym razie bardzo wam dziękuję za spotkanie i widzimy się, no może nie w następnym vlogu, ale na pewno jeszcze będę wam tutaj pokazywać Karola i Oliwiera.
Niedawno wróciłam do domu, a w związku z tym, że dosłownie przed chwilą odwiedził mnie kurier z moim najnowszym zamówieniem ze sklepu eobuwie.pl, stwierdziłam, że pokażę Wam, jakie buty zamówiłam sobie tym razem. I to już jest, słuchajcie, moje drugie zamówienie z tego sklepu, ponieważ za pierwszym razem, jeśli pamiętacie, kupiłam sobie kapcie Emu, z których jestem bardzo zadowolona i polecam oczywiście. A tym razem kupiłam buty sportowe. Pierwsza para butów to są tak naprawdę buty Janusza, więc powiem Wam tylko pokrótce, co to jest za model. Są to, słuchajcie, Adidasy Superstary i powiem Wam, że jestem bardzo zła. No zostaw, miałeś mi pomagać, a nie przeszkadzać. Także kontynuując temat, jestem zła dlatego, że ja chciałam sobie kupić identyczne, ale nie było tych butów w moim rozmiarze i dlatego zamówiłam je tylko Januszowi. A jeśli chodzi o buty, które kupiłam dla siebie, to są to buty marki New Balance i to są pierwsze w moim życiu buty tej marki. Nigdy wcześniej ich nie miałam i kupiłam je sobie z ciekawości, ponieważ chciałam przetestować i zobaczyć, czy są dobre jakościowo. Jeśli chodzi o model, na który się zdecydowałam, to jest to taki bardzo znany model o nazwie 574 i ja się zakochałam, słuchajcie, w tych butach dlatego, że mają piękny pudrowo-różowy kolor, chociaż są też dostępne w innych wersjach, natomiast ten z oczywistych względów spodobał mi się najbardziej. Widzę, że one w kamerze wyglądają bardziej szaro, ale uwierzcie mi, na żywo to jest przepiękny pudrowy róż i miałam mały dylemat związany z tymi butami, ponieważ z uwagi na to, że ja nigdy ich nie miałam, to nie wiedziałam, jaki rozmiar mam sobie kupić. Generalnie noszę rozmiar 39 i przeczytałam, że lepiej jest zamawiać rozmiar większe New Balance i tak też zrobiłam. I teraz będzie, słuchajcie, wielki test. Przekonamy się, czy one mi pasują, czy okażą się, nie daj Boże, za duże albo za małe. Tak prezentują się buty na moich stopach i muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że kupiłam sobie bardzo dobry rozmiar, ponieważ tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja noszę generalnie 39, ale w tym przypadku kupiłam 40 i mam tutaj troszeczkę luzu, dzięki czemu w momencie, kiedy będę w nich chodzić i stopa będzie się przemieszczać do przodu, to te buty nie będą mnie uciskać. Także jestem zadowolona z tego, że kupiłam rozmiar 40, chociaż szczerze Wam powiem, że wydawało mi się, że nie trafię i będę musiała dokonywać zwrotu, ale na szczęście nic takiego nie będzie miało miejsca. Bardzo podoba mi się design tych butów i bardzo podoba mi się kolor. Będę to powtarzać pewnie jeszcze wiele razy. Nie do końca oczywiście jest to mój styl, bo ja nie ubieram się na co dzień na sportowo, ale takie buty idealnie przydadzą mi się na przykład w podróży albo na spacery z tym oto gagatkiem. Aston, podobają Ci się? Astonowi się, słuchajcie, nic nie podoba. Nudzi się zawsze, kiedy nagrywam. Także tak prezentują się moje nowe sportowe buty. Dajcie mi proszę znać, czy Wam się podobają. Czy nosicie New Balance? Jeśli tak, to jaki model? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja oczywiście podlinkuję Wam zarówno te buty, jak i Superstary, a nawet kapcie Emu, gdybyście chcieli sobie kupić podobne. A teraz na koniec zostawiłam dla Was jeszcze pewną niespodziankę. Moją niespodzianką jest Daria, którą zauważyłam, że bardzo lubicie, ponieważ za każdym razem jak Daria się pojawia ze mną we vlogu, to są same pozytywne komentarze na jej temat. Co o tym sądzisz? Nie wiem, prosta dziewczyna z południa. Myślę, że dobrze Ci z oczu patrzy. I ludzie to widzą i dlatego tak Cię komplementują. Tak, na pewno. Także muszę powiedzieć dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję wszystkim. Wiem, że jestem fajna. Tego nie będę mówić. A co tu robisz, jeszcze mi powiedz? Właśnie, co ty robisz w moim mieszkaniu? Dorota mnie przegarnęła, jak zawsze. Natomiast robię to, co zawsze, czyli pracuję po prostu, tylko że w Warszawie przez chwilę. Także Daria jest u mnie, powiedzmy, drugi tydzień. Tak, zaczął się. Sprawuje się bardzo dobrze, chociaż muszę Wam powiedzieć, że mam pewne uwagi do Darii, ponieważ nie wyprowadza pieska mojego. Także no niestety sama muszę go wyprowadzać. Ale chodzimy czasami razem, to nie jest tak. Także umowa była taka, że jak najbardziej Daria może u mnie spać, tylko musi się zajmować zwierzaczkami, ale niestety tego nie robi. Nie no, żartujemy sobie. No oczywiście. nie no, jak go wyprowadza stanę o 7, to co później biedni zrobicie? No właśnie. Nie, wiesz co musimy? Za chwilę musimy z nim wyjść, bo zaczyna się wiercić. Także spędzamy sobie tutaj czas z Darią. Daria, powiedz może, jak to jest mieszkać ze mną pod jednym dachem, bo myślę, że niektóre osoby może to ciekawić. Ja myślę, że większości rzeczy nie mogę powiedzieć, ale generalnie jest lepiej, ciekawie. żebyście nie wiedzieli.
Jest ciekawie, naprawdę. Myślę, że jest śmiesznie bardzo ze mną. No. I też tak, no... No nietypowe jest to życie, no nie powiem. Tak, Nie to, co ja znam z własnego doświadczenia. Wstaję, idę do pracy i... Może nie będę już tutaj się uzewnętrzniać, chociaż nagrywając dzisiejszego vloga stwierdziłam, że kiedyś muszę pokazać właśnie, co się dzieje za kamerą w momencie, kiedy wy tego nie widzicie. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawy film. Czekajcie na to. Także kiedyś muszę zrealizować taki materiał. A póki co będziemy się z wami żegnać. Dlatego, że tak jak powiedziałam, musimy wyjść z Asonem. Ja jeszcze muszę kilka rzeczy tutaj zrobić, ale jestem pewna, że Daria jeszcze nie raz pokaże się w moich vlogach. Także jeszcze raz wam dziękuję za miłe przyjęcie, albo raczej odbiór Darii. I co? Bardzo wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.